Cześć w kolejnym vlogu. Przyszedłem się dzisiaj trochę przejść po lesie i poopowiadać wam, co tam u mnie. Fajny pomysł mi do głowy przyszedł i zaraz wam o nim opowiem. A co z moją wagą? No leci w dół, może nie leci, spada. 128,8 kg na ostatnim ważeniu. I są tu jeszcze takie pewne rzeczy, które mógłbym w diecie poprawić, ale aż tak bardzo się jeszcze na tej diecie nie skupiałem w ostatnim tygodniu, a skupiałem się na tym, żeby było trochę więcej ruchu. No i kontynuuję to dzisiaj. Ale plany układają mi się już w coraz większą, spójną całość. Plany, które sobie wymyśliłem. Jeszcze w tym miesiącu, w lipcu, ograniczę się do spacerów głównie leśnych i do roweru stacjonarnego. Dlatego, że po pierwsze będzie gorąco i nie chcę przeciążać tego swojego układu sercowo-naczyniowego, ale też jeszcze ta waga nie będzie odpowiednia do tego, żeby biegać. A biegać mam zamiar już od przyszłego miesiąca. Dlaczego jednak biegać? W ogóle muszę wam pokazać, jak tutaj jest ładnie. Doszedłem do wniosku, że muszę mieć przed sobą jakieś wyzwanie i nie jest to wyzwanie duże, bo rok temu mi się już udało to wyzwanie spełnić, a chodzi o bieg niepodległości. Będę chciał pojechać do Warszawy i zostały równe 3 miesiące przygotowań do takiego biegu. Myślę, że jest to spoko czas. Chciałbym przez te 3 miesiące zejść poniżej 120 kg. No to taki pesymistyczny, można powiedzieć, pesymistyczna opcja, bo mam nadzieję, że zejdę trochę niżej jeszcze. No i te przygotowania do biegu niepodległości muszą mnie wprowadzić w ten sam rytm, w który wszedłem rok temu. No i bardzo żałuję, że rok temu po tym biegu niepodległości wyszedłem z tego rytmu, ale tam były takie sytuacje i związane z pracą i tak dalej. Tam kto mnie ogląda, to pewnie widział. Jeszcze choroba mnie złapała w grudniu, 2 tygodnie siedziałem w łóżku i już odpuściłem totalnie. No a teraz trzeba znowu wejść w ten rytm po to, żeby połączyć te kropki wszystkie, które sobie tutaj planuję i żeby już w przyszłym roku zakupić busa, to po pierwsze, a jak się jeszcze nie uda z busem, to pojeździć osobówką, ale zacząć się już wkręcać w trochę bardziej zaawansowane biegi. No ale do tego muszę być w rytmie treningowym. No i ten 3-miesięczny okres przygotowań do biegu niepodległości na pewno będzie idealnym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że dotrwam. I z tej strony taki mały mój apel do Was, a dokładniej do osób, które tak jak ja siedzą sobie gdzieś na kanapie, oglądają sobie seriale i nie za bardzo chce im się ruszyć, a chcieliby jednak coś w swoim życiu zmienić. Skorzystajcie z tego, to jest idealny czas. Możecie razem ze mną przejść przez te przygotowania, bo bieg niepodległości to niekoniecznie tylko Warszawa. Ja akurat najprawdopodobniej będę jechał do Warszawy, ale w każdym mieście tak naprawdę są organizowane te biegi i z mojego doświadczenia wiem, że 3 miesiące to jest okres wystarczający do tego, żeby się do takiego biegu przygotować. W moich warunkach oczywiście, czyli osoby, która tam kiedyś coś ze sportem miała wspólnego i która już przez te cykle przechodziła kilkukrotnie, ale podejrzewam, że w większości przypadków będziecie mieli niższą wagę niż ja, więc to zbicie wagi będzie bardziej predysponujące do tego, żeby w takim biegu wziąć udział. Zachęcam i jakby ktoś chciał dołączyć, to bardzo chętnie powymieniam się wynikami, udostępnię swoje treningi, powiem jak się przygotowuję, a może się razem czegoś nauczymy. No i bardzo bym chciał, żeby zostać już w tym rytmie, jak już uda się osiągnąć ten etap, który osiągnąłem rok temu na biegu niepodległości. Pamiętam, że byłem jak na siebie oczywiście, dość dobrze wybiegany. No tylko niestety przerwałem wtedy. I przez to, że przerwałem, najprawdopodobniej ominął mnie tegoroczny Ranmagedon w Austrii, który chodził mi po głowie, ale wyszło jak wyszło. No i jeśli okaże się, że w przyszłym roku będzie jakaś fajna impreza za granicą, na przykład znowu w Harachowie, bardzo możliwe, że tak będzie akurat, to bardzo bym chciał tam jechać. Teraz, gdybym do tego miał jeszcze busa, to może by się skoczyło do Pragi, może by się pozwiedzało trochę. Też i bus dawałby możliwość zabrania się większą ekipą. Można by było pojechać w 4-5 osób
i nocować powiedzmy pod namiotami. Także widzicie, plany są, można powiedzieć, ambitne, ale nie są nie do wykonania i wszystko zależy ode mnie. I mam nadzieję, że za rok, powiedzmy, fajnie będzie sobie spojrzeć na stare filmy i przypomnieć sobie, że zaczęło się od spacerów w lesie, ba nic więcej organizm nie był sobie w stanie pozwolić. Będę Was trzymał na bieżąco z aktualizacjami, z treningami. Najprawdopodobniej odezwę się za tydzień. Chciałbym też utrzymać tę systematyczność w cotygodniowych vlogach i może uda się zorganizować spacerowanie, tym razem w jakichś ciekawszych miejscach. Do zobaczenia, cześć!